nowego. But really the only thing what we can do here is to make a formal claim to the European Commission. This is what we have done, and we are awaiting the European Commission to act on these issues. I tak naprawdę jedyna rzecz, jaką możemy w tej sprawie zrobić, to złożyć oficjalną skargę do Komisji Europejskiej, co zresztą żeśmy uczynili i teraz po prostu czekamy na reakcję ze strony Komisji Europejskiej. But coming on to the second part of your question, what we are expecting on consolidation, I think consolidation is a fact of life. It is happening, it has been happening, and it will continue to happen. I teraz jeszcze drugi element Pana pytania na temat konsolidacji. Wydaje mi się, że konsolidacja to jest takim niezaprzeczalnym faktem. To się działo, dzieje i będzie działo. There are far too many airlines in Europe, in the world, losing far too much money. Mamy za dużo linii lotniczych na świecie, w Europie i tracą za dużo pieniędzy te linie. So economic reality will force this industry to further consolidate. I ze względu na realia ekonomiczne ta branża będzie musiała się w dalszym ciągu konsolidować. But I mean, if you look at a couple of recent examples, the merger of Iberia and British Airways. I teraz kilka takich ostatnich przypadków, fuzja Iberii i British Airways. Lufthansa buying Swiss Airlines, also BMI in the United Kingdom, and Brussels Airlines in Belgium are signs of consolidation. I teraz weźmy tutaj takie kolejne przykłady jeszcze. Lufthansa kupująca Swissa albo BMA, linia z Wielkiej Brytanii, kupująca Brussels, linie belgijskie. To są takie kolejne przykłady konsolidacji. And also a number of airlines went bust. Sky Europe operating in Central and Eastern Europe, Sterling in Denmark, they went bust. And no new airlines have been created over the last 3-4 years. Jeszcze kolejna kwestia jest, linie lotnicze bankrutują. Weźmy tutaj na przykład taką linię jak Sky Europe w Europie Środkowej Wschodniej, Sterling, to jest kolejna linia skandynawska. A następne takie przykłady to są takie, że w ciągu ostatnich 3 czy 4 lat nie stworzono, nie powstała żadna nowa linia lotnicza. So I think consolidation is a function of the sector's development. Sądzę zatem, że konsolidacja to jest wypadkową tych wszystkich wydarzeń, jakie mają miejsce w sektorze. Jeszcze drugie krótkie pytanie. Przepraszam. Chciałbym prosić o uściślenie czy potwierdzenie. Czy to, co powiedział Pan Baradi, oznacza, że w obu przypadkach, czyli pomocy rządu węgierskiego dla Malewu, połączenia portu Praga z CSA, w obu przypadkach została złożona formalna skarga, została złożona formalna skarga przez Wizz Air do Komisji Europejskiej. We filed a formal complaint with the European Commission in the Malev case. Złożyliśmy taką formalną skargę do Komisji Europejskiej w sprawie Malewa. And we are internally assessing the possibility for the same regarding the Czech case. But we haven't filed a formal complaint on CSA. Natomiast niejako wewnętrznie u siebie dyskutujemy, że zastanawiamy się nad tym, czy złożyć również taką formalną skargę dotyczącą czeskich linii lotniczych. Natomiast na razie taka formalna skarga odnośnie czeskich linii nie została złożona. Chciałem jeszcze krótko zapytać, czy te nowe połączenia, chociażby z Poznania czy z Gdańska, czy to jest w pewnym sensie jakieś przygotowanie do turnieju Euro 2012, bo wiadomo, że wtedy będzie taka kumulacja lotów. Czy Państwo już jakoś o tym myślą? Dziękuję bardzo. The 2012 is a very exciting event, and I think this is a great thing for Poland to organize it. Znaczy, Euro 2012 to na pewno będzie bardzo ekscytujące wydarzenie i to świetnie, że Polska będzie je organizowała. And personally, I really hope that I'm going to have a couple of tickets that I can see some matches. I tak osobiście rzecz ujmując, mam szczerą nadzieję, że uda mi się nabyć parę biletów, żebym obejrzał kilka meczów. But this is only for 3 to 4 weeks. Proszę pamiętać, że to będzie trwało wyłącznie 3-4 tygodnie. So, from an airline perspective, I think we just need to keep it in perspective. Dlatego też z punktu widzenia linii lotniczej wydaje mi się, że to wszystko musimy utrzymać w pewnej perspektywie. I mean, definitely when the event happens, we will stand up and we're gonna try to create as big infrastructure as we can to serve the flying public in and out of the country for the matches. Oczywiście w momencie, kiedy dojdzie do tego wydarzenia, to my będziemy starali się robić wszystko, aby stanąć tutaj na wysokości zadania, aby stworzyć odpowiednią infrastrukturę, tak aby zapewnić ten ruch pasażerski z Polski do Polski. But when we are introducing
introducing new routes. I mean, Euro 2012 is not a consideration. Aczkolwiek w momencie, kiedy wprowadzamy nowe połączenia, to tutaj tym czynnikiem decydującym nie jest Euro 2012, nie jest kwestią. You know, we tend to look at new routes from a 3 to 5 year perspective, not from a 3-week perspective. Na nowe połączenia patrzymy w takim 3 albo 5-letnim horyzoncie czasowym, a nie w horyzoncie 3 lub 4 tygodni. Witam lotniczych, bardzo przewodzi z marketingu. Mam takie pytanie odnośnie dostaw nowych samolotów, dlatego że Wizz Air ma złożone zamówienia na nowe samoloty. Chciałem się zapytać, jak te zamówienia będą realizowane i jaki to może mieć wpływ na siatkę połączeń w roku 2011 i w kolejnych latach. Czy to są już ostatnie klasy, które Państwo ogłosiliście na sezon letni, czy jeszcze tu planujecie? Oh, I mean, you know, we have a lot of aircraft supply coming down the line. We have still 100 airplanes to be delivered over the next 7 years. Znaczy, bardzo wielu samolotów przez cały czas jeszcze oczekujemy. W ciągu najbliższych 7 lat oczekujemy dostawy 100 samolotów. So we have plenty of opportunities over the next years to deploy new capacity. Dlatego też w ciągu najbliższych lat będziemy mieli bardzo dużo możliwości, żeby korzystać z takich nowych, dodatkowych mocy przewozowych. Well, as far as 2011 is concerned, I think we've already committed all of the new aircraft capacity except for one aircraft. Except for one aircraft. I jeżeli chodzi o rok 2011, to myśmy tutaj chyba zaangażowali te wszystkie nasze moce przewozowe, jakie mamy, to jest X1 aircraft. 2012 is still open, so we are looking at various opportunities. Jeżeli chodzi o rok 2012, to tutaj ta kwestia przez cały czas pozostaje otwartą, przez cały czas analizujemy nowe możliwości. In 2011 we are taking deliveries of 5 new airplanes. W roku 2011 przyjmiemy do naszej floty kolejnych 5 samolotów. And in 2012 we are taking deliveries of 11 new airplanes. Natomiast w 2012 spodziewamy się 11 nowych samolotów. So lots of options available. A zatem bardzo wiele opcji, bardzo wiele możliwości będzie dostępnych. Gazeta Transporta. Chciałem zapytać Pana Prezesa, czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu na sytuację na polskim rynku lotniczym i pozycję na nim Wizz Aira wpłynie zapowiadana na przyszły rok prywatyzacja lotu? Well, personally, I don't think it's a big deal. Osobiście uważam, że to nie będzie wielką sprawą. I mean, just being private, it doesn't mean that you will be successful. Sam fakt, że linia jest prywatna, to wcale z definicji nie oznacza, że odnosi sukcesy. Well, you may remember Wizz Air, and Wizz Air was having a stake in Polish Airlines 8 years ago. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie taką sytuację sprzed 8 lat chyba. Wizz Air, tam jakiś pakiet w locie mieli kupić. You know, it was a state-owned airline, and it went bankrupt at that time. To była linia państwowa, wówczas zbankrutowali. Then it got privatized through Cross Air and went bankrupt again. Zostali sprywatyzowani przez Cross Air i tak jakby przywróceni zostali na rynek. And finally it ended up in the hands of Lufthansa. I ostatecznie Wizz Air wylądował w rękach Lufthansa. Well, Malev used to be a government-owned airline, pretty much bankrupt. Malev też był taką linią państwową, właściwie z grubsza rzecz ujmując byli bankrutem. Got privatized to the Russians, got bankrupt pretty much. Zostali sprywatyzowani przez Rosjan, no ta upadłość, to bankructwo dalej się posunęło. And now it's back with the Hungarian state again, requiring a lot of taxpayers' money. I w tym momencie linia lotnicza Malev została w pewien sposób przywrócona rządowi węgierskiemu i ma ogromne zapotrzebowanie na środki finansowe ze strony podatników węgierskich. So I don't think airline ownership is really dictating the success of an airline. Dlatego też ja absolutnie nie uważam, że tutaj struktura własnościowa linii lotniczej decyduje o jej sukcesie. I think it really depends on what exactly is going to happen. You know, who's going to buy it, if anyone.
Wydaje mi się, że to wszystko zależy od tego już bardzo precyzyjnie, co będzie się działo w trakcie konkretnej transakcji. Kto kupi na przykład. You know, will it be an airline? Will it be a private equity kind of investor? Czy tym nabywcą będzie inna linia lotnicza, czy to będą inwestorzy typu private equity? But I don't think personally that no matter how it happens, is going to change the world. Natomiast osobiście uważam, że niezależnie od tego, jak do tej transakcji prywatyzacji będzie mogło dojść, to na pewno nie zmieni świata wokół nas. Kamil Nawczyński, portal traveladvisor.pl. Przełożenie duże? Portal traveladvisor.pl. Panie prezesie, jakiś czas temu szef Ryanaira ogłosił wprowadzenie opłat za bagaż podręczny. Oczywiście był to jeden z tych pomysłów, które były absurdalne i nikt mu wówczas nie wierzył, że to się stanie. Stało się to tego roku, w sierpniu, już nie pamiętam dokładnie, w Stanach Zjednoczonych. Spirit Airlines wprowadziły opłaty za bagaż podręczny. Jakie linie lotnicze? Spirit Airlines wprowadziły opłaty za bagaż podręczny. Moje pytanie jest dzisiaj takie, nie czy, tylko kiedy Wizz Air wprowadzi takie opłaty w Europie. Okay, let's just be factual at this point in time. To może trzymajmy się faktów. Well, Spirit Airlines in the United States is one of our sister airlines because we have the same investors in Spirit as in Wizz. Spirit Airlines to tak naprawdę jest nasza linia siostrzana, dlatego że mamy tutaj taką samą bazę akcjonariatu inwestorów. Okay, so Ryanair, one hand luggage is free. Jeżeli chodzi o Ryanaira, to jedna sztuka bagażu podręcznego jest nieodpłatna. Wizz Air, one hand luggage is free. Tak samo w Wizz Airze jedna sztuka bagażu podręcznego nie podlega opłatom. And Spirit, one hand luggage within certain size is free. I jeżeli chodzi o Spirit, to także jedna sztuka bagażu o określonych gabarytach również jest nieodpłatna. So I think the system so far went to the point that a given size of a luggage, not big, but kind of normal size, can be taken for free. Więc wydaje mi się, że obecna sytuacja to jest taka, że w zależności oczywiście od wielkości tego bagażu, nie mówimy o jakimś ogromnym bagażu podręcznym, ale powiedzmy normalnej wielkości, to można go wnieść na pokład nieodpłatnie. What Spirit did, that people used to take lots of oversized luggage on board and they are charging for that. Natomiast w liniach Spirit chodziło o coś innego, dlatego że uprzednio pasażerowie tutaj na pokład samolotów wnosili dużą ilość i to dużego bagażu podręcznego. No w związku z tym teraz muszą za to płacić. I guess your question is, how far can it be taken? I mean, can airlines ask money for everything what people take on board? I don't know the answer to. I mean, probably there is a limit, but I don't know what the limit is. Wydaje mi się, że Pana pytanie tutaj zmierzało troszeczkę do czegoś innego, jak daleko to może pójść. Czy w którymś momencie linie lotnicze będą mogły pobierać opłaty od pasażerów za wszystko, co będą wnosili na pokład? No nie wiem, tak naprawdę na pewno gdzieś taka granica istnieje, ale trudno byłoby mi udzielić odpowiedzi na to pytanie, gdzie ten limit, gdzie ta granica jest. I think the principle here is that what airlines are trying to achieve, at least this is what we are trying to achieve, is to try to unbundle the services to an extent possible and people only pay for what they need. Wydaje mi się, że tutaj ogólna zasada jest następująca. My staramy się rozłożyć na czynniki pierwsze całą obsługę, jaką zapewniamy pasażerowi. Innymi słowy, żeby klient płacił tylko za te elementy obsługi, z których korzysta. I mean, there has been a number of ideas in the system, things like, people should pay for the toilet. No były tutaj różne pomysły, które były rozważane. Na przykład, że pasażerowie mają płacić za skorzystanie z toalety. I don't know whether that would ever be approved by the authorities. Nie wiem, czy taki pomysł kiedykolwiek będzie zatwierdzony przez stosowne władze. There were ideas that, people can stand on an aircraft and you can put lots of people together and, it would be just a small money but they have to pay. Kolejny taki pomysł, który padł, to jest to, żeby podróżować samolotem na stojąco, że można będzie wtedy, nazwijmy to, upchnąć trochę więcej pasażerów i wtedy ludzie będą płacili za tego typu przelot mniej. I don't think it will be ever approved by the safety authorities. Nie sądzę, żeby kiedykolwiek to było zatwierdzone przez te władze, które odpowiadają za bezpieczeństwo lotów. So I don't know what's the limit and what's beyond the limit, but the principle is, we try to create a range of products and services that people can buy based on their needs.
If they want it, they can buy it. If they don't want it, they don't have to pay for it. Czyli nie wiem, jak daleko to może pójść, nie wiem, gdzie ta linia graniczna, ale